Witam Cię serdecznie na kanale Moc Kreatywności. Jeżeli trafiłeś tutaj po raz pierwszy, chcę Ci powiedzieć, jakiego rodzaju treści publikuję na tym kanale. Głównym założeniem są filmy, które mają zachęcić do kreatywności. Znajdziesz tutaj również wiele gotowych pomysłów na biznes oraz przydatne wskazówki i rozwiązania, które możesz zastosować w codziennym życiu. Film, który obecnie oglądasz, to 7. odcinek z serii Pomysł na wakacyjny biznes. Jest to seria filmów, która skupia w sobie wakacyjne pomysły na biznes. Dzisiejszy film zatytułowałem Lider turystycznej ekspedycji. Przejdźmy zatem do odcinka. Pomysł na wakacyjny biznes, o którym dzisiaj opowiem, jest skierowany do osób, które lubią odkrywać nieznane. Ponadto odnajdziesz się w tym biznesie, jeżeli lubisz survival, samodzielne tworzenie nowych rzeczy, poznawać nowych ludzi i lubisz przebywać na łonie natury. Jeżeli znasz przydatne sztuczki niezbędne do przetrwania w terenie, z całą pewnością będzie to atut. Umiejętność łowienia ryb, budowania, udzielania pierwszej pomocy oraz gotowania na ognisku będą tutaj bardzo cenne. Wręcz powiedziałbym na wagę złota. Co jeszcze? Jest to idealny pomysł biznesowy dla osób, które mają ducha przywódczego. Jeżeli z natury lubisz przewodzić i wiesz, czym jest odpowiedzialność za innych ludzi oraz nie boisz się brać na swoje barki tej odpowiedzialności, to masz wszystko, czego potrzeba, aby rozpocząć realizację tego wakacyjnego pomysłu na biznes. Główne założenia tego pomysłu na biznes są dość proste. Zajmujesz się organizacją weekendowych wyjazdów 24-godzinnych lub innych dowolnych, które ustalisz. Podczas tych wyjazdów uczestnicy doświadczają wcześniej zaplanowanych atrakcji. Mówiąc atrakcje, mam tutaj na myśli wszystkie te czynności, które robi się na obozie przetrwania. Uczysz ludzi rzeczy tak prostych jak rozbijanie namiotu, organizacja miejsca pod obozowisko, przygotowanie paleniska i gotowanie na ogniu. Dodatkowo, podczas takiego wyjazdu ludzie przełamują różnego rodzaju bariery. W jaki sposób? Tworząc ten pomysł na biznes, musisz wcześniej ustalić program wyjazdu. Czynności i wyzwania, które staną przed uczestnikami, powinny móc zbudować pewność siebie, pokonać strach i oswoić ich z nieco innym rodzajem życia. Życiem w zgodzie z naturą. Umiejętności survivalowe są teraz bardzo pożądane. Dla wielu osób umiejętność rozpalenia ogniska i zbudowania obozowiska będzie przeżyciem, którego nie zapomną do końca swojego życia. Żyjemy obecnie w czasach, w których większość rzeczy dzieje się online. Dlatego doświadczenia, które pojawią się podczas takiego wyjazdu, powinny być bardzo praktyczne i opierać się o wiedzę techniczną, którą im przekażesz. Głównym założeniem tego pomysłu na wakacyjny biznes nie jest stworzenie obozowiska i biesiadowanie. To, co kryje się za liderem turystycznej ekspedycji, to zbudowanie trasy turystycznej, która ma na swojej drodze kilka lokalizacji. Umiejętność szybkiego i sprawnego rozkładania i składania obozu, organizacja pracy w zespole, a także przełamywanie bariery strachu w kontaktach z innymi ludźmi, często obcymi dla siebie ludźmi. Całość możesz urozmaicić o dowolny środek transportu. To mogą być piesze wędrówki, jednak jazda konno lub quadami brzmi dużo atrakcyjniej, prawda? Zanim przejdziemy dalej, napisz mi w komentarzu, co sądzisz o tym pomyśle. Czy sama koncepcja Ci się podoba? Jeżeli tak, to już teraz zostaw łapkę w górę pod tym filmem. To 7. film z serii Pomysł na wakacyjny biznes. Chcesz obejrzeć więcej takich filmów? Skorzystaj z wygodnej playlisty, którą stworzyłem na tym kanale. Umieściłem na niej wszystkie filmy z tej serii. Subskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco z nowymi filmami i większą ilością pomysłów na wakacyjny biznes. Ok, przejdźmy teraz do tego, jak zacząć planowanie tego biznesu.
Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, jest ustalenie rodzaju ekspedycji, których chcesz się podejmować. Na początek rozważ, czy mają to być przygody trwające 24 godziny, 48, a może będzie to cały tydzień lub 2 tygodnie. Czas trwania powinieneś dostosować do swoich możliwości oraz do swojego programu, który już za moment będziesz mógł ustalić. Znając okres trwania turystycznej ekspedycji, będziesz mógł określić kolejną ważną rzecz. Zastanów się nad tym, jakiego środka transportu będziecie używać. Jeżeli będzie to piesza wycieczka, to pamiętaj, że pewna grupa docelowa może nie być zainteresowana taką formą spędzania wolnego czasu. Jest jednak grupa, dla której piesze wycieczki, piesze przygody w nieznane będą tym, co powoduje w nich adrenalinę i wywołuje w nich endorfiny. To właśnie dość istotne, aby ustalić już na samym początku, do kogo kierujesz swoją ofertę, kto jest tą grupą docelową. To może być wycieczka rowerowa z elementami survivalu po całym województwie lub przez cały kraj. Może to być wycieczka połączona ze spływem kajakowym lub jazdą konno i zwiedzanie pewnego obszaru. To, co wybierzesz, będzie głęboko wpływało na rezultat Twojego produktu końcowego. Mam na myśli Twoją ofertę turystyczną. Zastanów się też, ile osób byłbyś skłonny przyjąć pod swoje skrzydła. Możesz odczytać te pytania nieco inaczej. Za ile osób byłbyś skłonny wziąć odpowiedzialność? Rzecz jasna, nie musisz organizować tego wszystkiego sam. Często będą to grupy ludzi, które połączyła wspólna pasja do dzikiego podróżowania w nieznane. Podczas procesu planowania musisz skrupulatnie ustalić każdy detal. Gdzie znajdzie się początek wyprawy? W którym miejscu chcesz zebrać ludzi? Gdzie będzie ten początkowy punkt zbiórki śmiałków, przed którymi postawisz wkrótce zadania, które być może zmienią ich życie na zawsze? Ustalenie każdego punktu postoju, każdego potencjalnego obozowiska i każdej atrakcji, którą chcecie zwiedzić. Każde zadanie, które chcesz, aby zostało wykonane i doświadczenie, którego przeżycia chciałbyś dla uczestników ekspedycji. Kolejna rzecz jest taka, że często z wyprzedzeniem będziesz potrzebował miejsca na rozbicie obozu. Jeżeli chcesz odciążyć uczestników ekspedycji, możesz zorganizować transport dla cięższych rzeczy, które będą przemieszczały się tradycyjnymi drogami z jednego obozu do drugiego. To taka funkcja organizacyjna, która jest bardzo istotna, ponieważ uczestnicy nie będą zaprzątali sobie głowy tym, aby martwić się o swój bagaż. Jeżeli chcesz, możesz organizować wyprawy, gdzie cały bagaż idzie razem z Wami. Wszystko zależy od stopnia trudności i formy ekspedycji, którą ustalisz. Dobrymi miejscami na rozbicie obozu są rolnicze łąki, które stoją odłogiem. Dlatego ważne, abyś dużo szybciej miał nawiązaną wstępną współpracę z gospodarzami w zakresie biwakowania na ich terenie. Jeżeli to dziki teren, sprawa wygląda inaczej. Ustal, czy miejsce, które rozważasz jako potencjalne obozowisko, nie jest rezerwatem przyrody lub terenem chronionym prawnie. Mając już ustalone wszystkie rzeczy, o których wspomniałem przed chwilą, powinieneś ustalić listę zadań i wyzwań, które postawisz przed uczestnikami. Pamiętaj, aby każde wyzwanie oraz zadanie rozwijało umiejętności uczestnika, poszerzało jego strefę komfortu oraz budowało w nim pewność siebie. Jak ustalić grupę docelową i potencjalnego klienta? W przypadku lidera turystycznej ekspedycji jest dokładnie tak jak w przypadku tworzenia oferty turystycznej. Każda oferta powinna być dedykowana pod konkretną grupę docelową. Im bardziej ogólna grupa docelowa, tym większe prawdopodobieństwo, że trafisz na niezadowolonych uczestników, którzy spodziewali się czegoś innego. Nieco zawężona grupa docelowa będzie bezpieczniejszym zagraniem.
będziesz w stanie przyciągnąć uczestników, którzy dużo trafniej odpowiadają wartościom, które prezentujesz. Ponadto doświadczenie, których mogą się spodziewać śmiałkowie uczestniczący w ekspedycji, będą spójne z ich oczekiwaniami. Zaplanujmy to wszystko konkretnie przy użyciu kartki papieru i długopisu lub innej formy, która pozwoli Ci zaplanować to wszystko wizualnie. Ustal i zapisz, które grupy docelowe są tymi pożądanymi przez Ciebie. Zastanów się również, z kim kategorycznie nie chciałbyś doświadczać przygód survivalowych podczas swoich ekspedycji. Ludzie często zapominają określić granice w drugą stronę. A przecież są produkty i usługi, które nie są przeznaczone dla każdej grupy docelowej, prawda? Tak samo w przypadku wyjść survivalowych. Zdecydowanie osoby, które nie lubią kontaktu z drugim człowiekiem i nie lubią przebywać na łonie natury, nie odnajdą się podczas takiej wyprawy. Kolejna rzecz dotyczy potencjalnych cech charakteru. Masz w głowie pewien pomysł, plan na ekspedycję. Wiesz, że pewne czynności będą wymagały określonych cech charakteru. W przypadku, gdy organizujesz wyprawę kajakami, a ktoś boi się pływać po rzece, to mamy do czynienia z sytuacją, która będzie trudna bądź patowa. Cechą charakteru, która jest pożądana u Twojego przyszłego klienta, musi być otwartość na nowe doświadczenia i chęć poszerzania swoich umiejętności. Tymczasem w większości przypadków, gdy tworzymy oferty ogólne, możesz się niemiło zaskoczyć podczas ekspedycji. Im bardziej teraz rozpiszesz szczegóły swojej oferty w formie burzy mózgów na etapie planowania, tym trafniej dopasujesz ekspedycję do przyszłych klientów. Niektóre rozwiązania będą ewoluowały. To naturalne. Jednak nie pozwól, aby pewne niedopatrzenia sprawiły, że powstaną na temat Twoich ekspedycji negatywne opinie, które odbiją się na atrakcyjności oferty. Zakładam, że nie chcesz robić tego biznesu w formie wolontariatu. Dlatego warto, abyś już na samym początku ustalił takie rzeczy jak wyżywienie i zaopatrzenie. Często jest tak, że ustalenie z góry pewnych rzeczy pozwala Ci na to, aby koszt organizacji ekspedycji turystycznej nieco zmniejszyć poprzez zakup hurtowy pewnych towarów niezbędnych podczas wyprawy. Znając koszta wyprawy, uśrednij koszt na jednego uczestnika. Następnie pamiętaj o tym, aby dodać odpowiednią marżę do tej kwoty. Nie zapomnij również o dodaniu wartości, która odpowiadałaby Twojemu wynagrodzeniu. To jest moment ustalenia tego, ile sam chciałbyś zarabiać podczas organizacji tego typu wypraw turystycznych. Jako lider ekspedycji będziesz nosił na swoich barkach pewne zobowiązania oraz odpowiedzialność za ludzi. To niesie ze sobą możliwość ustalenia wynagrodzenia odpowiadającego proporcjonalnie temu, co będzie Twoim wkładem w całe przedsięwzięcie. Pamiętaj, że cena uczestnictwa w turystycznych ekspedycjach nie powinna być zbyt niska. Zbyt niska cena może przyciągnąć nieodpowiednich ludzi. Często ludzie, którzy płacą niewiele pieniędzy za produkty lub usługi, nie czują wartości i szacunku do tego przedmiotu lub usługi. Weźmy na przykład samochód o wartości 10 000 złotych. Zupełnie inaczej będziesz traktował ten samochód, jak otrzymasz go za darmo, niż w przypadku, gdybyś pracował na ten samochód kilka lat swojego życia. W przypadku wycieczek również masz prawo ustalić cenę adekwatną do jakości tego, co oferujesz. Człowiek, który płaci większe pieniądze, będzie bardziej szanował to, za co zapłacił. Będzie również oczekiwał odpowiednio wysokiego poziomu jakości. Co zrobić z biznesem sezonowym po wakacjach? Sezon wakacyjny trwa przez pewien okres. Jednak co w przypadku, gdy skończył się już okres letnich wakacji lub zimowych wakacji, a Ty nadal chciałbyś pracować jako lider turystycznej ekspedycji? To bardzo dobre pytanie. Pozwól, że przedstawię Ci pewną ideę, aby móc kontynuować ten pomysł na wakacyjny biznes. W zależności od kraju, w którym obecnie się znajdujesz,
Musisz brać pod uwagę pory roku oraz sezony. Są takie miejsca, gdzie mamy porę suchą oraz porę deszczową. Są inne miejsca, w których występują 4 lub 6 pór roku. Każda specyfika miejsca, którego doświadczasz, ma swoje plusy i minusy. Co zatem zrobić po sezonie wakacyjnym, kiedy pogoda uniemożliwia kontynuację projektu? Rozwiązaniem jest organizacja wycieczek w innym regionie, na przykład poza granicami Twojego kraju. Możesz też zmienić formę ekspedycji, których się podejmujesz. To mogą być wyprawy, które będą połączone ze zwiedzaniem kontynentu lub kilku sąsiednich krajów. Turystyczne ekspedycje możesz organizować w dowolnych konfiguracjach, które sprawiają Ci przyjemność i przynoszą godne, uczciwe wynagrodzenie za Twoją pracę. W dzisiejszym filmie to już wszystko. Mam nadzieję, że spodobał Ci się ten film. Zostaw koniecznie łapkę w górę. Jeżeli chcesz obejrzeć więcej filmów z pomysłami na wakacyjny biznes, odwiedź playlistę o nazwie Pomysł na wakacyjny biznes. Znajdziesz ją na moim kanale. Subskrybuj również mój kanał, aby nie pominąć nowych filmów. Zostaw komentarz poniżej i napisz, który z punktów był dla Ciebie najbardziej wartościowy. Może chciałbyś coś dodać do tego, o czym mówiłem? Podziel się tym filmem ze znajomymi, udostępnij go na swoich social mediach i do następnego razu. Cześć!